Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Były już produkty firmy Inu, gdzieś tutaj będziecie mieli linka do ciekawego modelu powerbanka. Dzisiaj jednak ładowarki, bo również takie urządzenia sprzedaje firma Inu. Więc dzisiaj USB Charger model AI622. Jest to dual port, czyli dwuportowa ładowarka USB, ale wspierająca, słuchajcie, Power Delivery, więc również dla właścicieli iPhone'ów, iPadów, ale nie tylko. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Inu USB Dual Charger USB. Opakowanie oczywiście charakterystyczne dla Inu, białe, schludne. Mamy informację o tym, jak wygląda poglądowo ładowarka dwuportowa, 45W. Nazwa Power Cube Duo. 45W to jest oczywiście moc maksymalna tego urządzenia. Oznaczenie kodowe to jest AI622. Jest to ładowarka z dwoma portami USB typu C. To ważne, musicie o tym pamiętać. Co otrzymujemy w środku? Po otwarciu opakowania otrzymujemy, słuchajcie, podziękowania producenta, jak również samą ładowarkę. A ładowarka jest mniej więcej tej wielkości. Nie jest bardzo mała, ale nie jest też zbyt duża. To dzięki technologii oczywiście Gain. Mamy tutaj drugą generację tej technologii. Są wersje tej ładowarki na rynek chiński, amerykański, chyba nawet brytyjski. Ta jest na rynek europejski i mamy z tyłu informację o dwóch portach Power Delivery, mocy maksymalnej 45W. Przy wykorzystaniu dwóch portów będzie, jeżeli dobrze pamiętam, 40W po 20W na port, więc całkiem sporo również. I mamy również, słuchajcie, dane techniczne. Model AI622, ładowarka ścienna. Jeżeli chodzi o USB-C 1 bądź C2, przy obciążeniu jednego portu mamy albo 5V 3A, czyli 15W, albo 27W lub też 36W, ewentualnie 1,5V, nie 15V, 45W. Może to być również kombinacja 20V i 2,2A. Więc tutaj wszystkie standardy są spełnione. Oczywiście przy obciążeniu jednego portu maksymalnie 45W może ta ładowarka dostarczyć. Jeżeli będziemy chcieli obciążyć oba porty naraz, to oczywiście otrzymujemy mniejszą moc, 20 plus 20W, czyli łącznie 40W, jeżeli chodzi o moc maksymalną. Produkcja jest oczywiście w Shenzhen, Topstar Industry na terenie Chin. Jeżeli chodzi o jakość plastików, to ja tutaj nie mam nic do zarzucenia. Jest to matowy plastik, ale taki solidny. Sama ładowarka jest dosyć ciężka, więc widać, że tam technologia jednak w środku jest, ale ma w miarę kompaktowe rozmiary, jak na ładowarkę dwuportową, bo 40 czy 50W ładowarki potrafią być z jednym portem podobnej wielkości. Teraz kabel wskazuje nawet 48W, jak widać prąd o takiej mocy wysyła do Lenovo Legion 5. Jak widać, druga końcówka kabla jest tutaj podłączona. Mamy ładowanie i 48W. Tyle przekazuje ładowarka do laptopa. Przy ładowaniu dwóch urządzeń jednocześnie mamy, jak widać, po 15W. Tyle wskazuje oczywiście kabel. On jest obarczony pewnym błędem i pokazuje nieco mniejszą wartość, no ale tutaj mamy na jednym, jak widzę, 15W, czyli około zapewne 18, na drugim w tej chwili 10W. Przed chwilą mieliśmy watów więcej.
Podsumowując materiał, ja jak wiecie jestem zwolennikiem wieloportowych ładowarek USB. Już nie korzystam w zasadzie z tych ładowarek fabrycznych, pojedynczych, bo są one po prostu zajmują za dużo miejsca w gniazdku. Tych ładowarek jest coraz więcej, a tak mam po prostu podłączone ładowarki wieloportowe do kontaktu i podłączam odpowiednie urządzenia. Szeroka kompatybilność pozwala również z tej ładowarki korzystać do wielu urządzeń. Oczywiście musicie pamiętać, że nie mamy tutaj już żadnego portu USB typu A. Są dwa porty USB typu C i musicie wyposażyć się w odpowiednie kable. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia z tą ładowarką, to przez okres, kiedy z niej korzystałem, nie napotkałem na absolutnie żadne problemy. Jeżeli chodzi o kompatybilność, wspiera również urządzenia starsze. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o wieloportowych ładowarkach USB, czy korzystacie już z modeli typu C, czy jednak wolicie mieć mieszane ładowarki, czyli USB typu C i USB typu A. Jak uważacie, które ładowarki są dla Was lepsze? Napiszcie poniżej w komentarzach. Jeżeli oczywiście materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, aby nie ominął Was żaden nowy film. Pozdrawiam Was również i do zobaczenia w kolejnym materiale wideo. A na koniec będziecie mieli jeszcze ciekawe wideo do obejrzenia.